Tłusty czwartek już za momencik, już za chwileczkę na naszym kanale macie wszelkie pączki, chrusty, faworki, a nawet pączki na słodko, a nawet churros. Pączki na słodko to jest normalne, pączki na wytrawnie mamy dodatkowo. Tak, pączki na wytrawnie. Cała kolekcja, która nazbierała się przez lata, znajduje się tutaj nad Joli głową, a dzisiaj przygotowujemy dla Was coś bardzo tradycyjnego, ale stosunkowo mało w obecnych czasach popularnego na polskich karnawałowych stołach. Nadaje się to na karnawał, na ostatki, na tłusty czwartek, a nazywa się to karnawałowe róże. Jedyna różnica pomiędzy karnawałowymi różami a faworkami jest taka, że w kształcie. mają inny kształt. A zatem słuchajcie, karnawałowe róże, czyli ciasto takie same jak na faworki, czy jak to we Włoszech mówią na chiacchiere, albo na galani, ponieważ w różnych rejonach Włoch różnie się nazywają. Mówią, o, galani. A mówimy dlatego o Wenecji, ponieważ mamy tu karnawał wenecki, przynajmniej kawałek, fragment. Maska od naszych przyjaciół weneckich Sergio i Massimo Boldrin. A na koniec odcinka możecie powspominać z nami karnawałowe ostatki z Wenecji. Przechodzimy do robienia Czego potrzebujemy, róż. żeby zrobić faworki, chiacchiere, czy cokolwiek, tak, czy jakiekolwiek z ciasta wyroby, surowego ciasta, czyli mąki. Mamy różne gatunki mąki. Ponieważ nie używamy jednej mąki pszennej. Skrobia ziemniaczana, mąka kukurydziana i siecierzycowa. Oczywiście brakuje w tych mąkach glutenu, czyli uklejacza, dlatego dodajemy siemię lniane mielone. Trochę więcej ilościowo, ponieważ to ciasto musi być bardziej sprężyste niż inne ciasta. Róże, faworki, wszelkie słodkości muszą być słodkie, więc dodajemy cukru pudru, dodajemy sodę i tu jest szczypta soli. Wszystkie suche składniki teraz mieszamy razem. Staramy się to zrobić tak, żeby porozbijać te wszystkie grudki różnych mąk, ale możecie równie dobrze wziąć sobie takie grube dosyć sitko i przesiać te mąki. Ja akurat robię to palcami, ja bardzo lubię kontakt dłoni, kontakt palców z jedzeniem. Mi absolutnie to nie przeszkadza, że robię to gołymi rękami. Nie potrzebuję sitka. Tak czy inaczej, to wszystko się potem wysmaży, jeśli lubicie słodkości. Ale co się niby wysmaży? Przecież ja myłam ręce przed robieniem ciasta. To wszystko to ciasto, cokolwiek ktoś by miał wątpliwości. To będzie smażone, poddane wysokiej temperaturze. Żarty na bok. Jeśli lubicie karnawałowe, tłusto-czwartkowe słodkości w wersji wegańskiej bezglutenowej, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybować kanał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, oczywiście naciśnijcie wszystkie powiadomienia, włączcie dzwoneczek, który znajduje się tam na dole, a zawsze otrzymacie informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej, czy wydarzy się w naszej wegańskiej bezglutenowej kuchni na YouTubie o 18:30 w niedzielę. Pamiętajcie, że są też odcinki na żywo, w których będziecie mogli brać czynny udział z nami i są też takie perełki z przeszłości, które przypominamy Wam w formie shortów, na przykład pizza z topinamburem. Jeśli macie ochotę, komentujcie na YouTubie, na Instagramie, a także na Facebooku, zawsze tam jesteśmy, możecie nam zlecać nowe pomysły, odcinki są tłumaczone, a ci, którzy lubią nie tylko przepisy online, a także książki, no to polecamy. Najnowsza książka Bezglutenowa kuchnia wegańska na 52 tygodnie w roku. O, cały czas mamy tu otwarte faworki. Już nie proszę taka bardzo. nowa, bo ją mamy od jakiegoś Chwilę, czasu, ale więc w związku nasza, z tym, jeżeli najnowsza. jeszcze jej nie macie, To warto o tym pomyśleć. Mała, poręczna, jeden przepis na tydzień, a po roku 52 nowe przygody kulinarne mamy za sobą, wracamy do ciasta. No właśnie, bo ja to w ciągu niecałej minuty wymieszałam i teraz czekam, żeby móc coś powiedzieć i dalej zacząć robić. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, żeby Wam pokazać, że to jest naprawdę proste zrobienie tego. To nie jest tak jak w cieście glutenowym, jak w cieście z pszenicy, że trzeba długo wyrabiać, bo inaczej gluten się nie uaktywni i ciasto nie wyjdzie. Tu trzeba do zmieszania składników. I teraz dodajemy mleczko kokosowe i olej. Taki olej jak chcecie. Ważne, żeby nie psuł smaku, czyli żeby był taki mało inwazyjny, jeżeli chodzi o smak. Zobaczcie, zaczyna się ciasto łączyć. Siemię lniane zaczyna wchłaniać wody i już widać, że teraz trzeba dodać trochę wody.
A trochę wody oczywiście mamy tutaj nieopodal. Nie dodawajcie całej wody od razu, bo przy ciastach, takich naturalnych ciastach robionych w domu, zobaczycie, że pogoda ma duże znaczenie. Jednego dnia dodacie 100 ml wody i to będzie za mało, a drugiego dnia może być tak, że będzie padało, będzie dużo wilgoci w powietrzu. Dodacie 100 ml i już będzie za dużo, będzie za Zatem rzadkie. wszystko trzeba robić z wyczuciem. Na wyczucie nie ma tutaj sztywnych proporcji, musicie sobie troszkę poradzić sami, ale pamiętajcie już się łączy, również, no właśnie, no i jeszcze trzeba. że siemię lniane, które znajduje się w składnikach tego ciasta, ono pochłonie wilgoć, zaabsorbuje ją i się ciasto zrobi za chwilę sztywniejsze. I już widzę, że tym razem Poszła cała woda, choć na woda. początku nic na to nie wskazywało. muszę chwilę jeszcze to powyrabiać, żeby widzieć, że nie ma żadnych grudek, że wszystkie składniki są dobrze połączone, bo później to ciasto będzie rozwałkowywane. I jeżeli nie będą dobrze składniki połączone, to ono się będzie rwało w tych miejscach, gdzie są jakieś grudki albo sucha mąka. Także to wyrabianie nie jest dla uaktywnienia glutenu, tylko do po prostu dobrego wymieszania wszystkich składników. Zobaczcie, ciasto jest o właściwej konsystencji i teraz musi się jeszcze dobrze scalić. Przykrywamy, żeby nie wyschło. Odkładamy na bok i sprzątamy tu troszeczkę, bo nabałaganiliśmy. Albo pijemy kawę. Też. Róża jak to róża. Kształt może być różny, do tego przejdziemy za chwilę. Tu się kłócimy, dlatego że ja róży robić nie chciałam. Ja mówiłam, Mirek, może zróbmy tulipana. Mirek, może zróbmy... Mówię, to się nie nazywa tulipany karnawałowe, to są róże karnawałowe. Słuchajcie, wracając do meritum. Smażenie oczywiście od czasu do czasu. Pomimo tego, że wszyscy na świecie najbardziej lubią rzeczy smażone, no to smażenie od czasu do czasu, bo nie jest to najzdrowszy sposób na obróbkę cieplną jedzenia. Nie jesteśmy miłośnikami pieczonych pączków. Uważamy, że są to bułki albo drożdżówki, więc pączki również muszą być smażone. Natomiast jeśli już smażymy, to żeby było to najmożliwiej na świecie najzdrowsze i smaczne i bezpieczne. Korzystamy z bezpiecznych olejów, a do takich należy do smażenia frytura. Tutaj mamy mieszankę oleju słonecznikowego, wysokooleinowego. Ja może powiem, co ja robię na razie, a ty rzepakowego. To dalej. są tylko dwa oleje, nie ma tutaj wyrabiam ciasto. Oleju palmowego. Bardzo duża odporność na przemiany zachodzące w tłuszczu podczas smażenia, czyli tu się nic nie dzieje. Możemy smażyć spokojnie sobie do wysokiej temperatury, ponieważ punkt dymienia jest powyżej 230 stopni. Aczkolwiek, słuchajcie, takiej temperatury na pewno nie musicie osiągać, gdyż wtedy bardzo mocno zwęgli się ciasto do smażenia faworków, do smażenia pączków. O to tutaj w tym chodzi. Góra 180, naprawdę nie trzeba więcej. Nie ma dymić. Kończąc temat bezpiecznego smażenia, odpowiedniej frytury, to taka frytura po smażeniu nie pachnie fryturą, znaczy jedzenie nie pachnie fryturą, natomiast dobra frytura wydobywa aromat i smak innych składników, rzeczy. Także będziemy czuli tutaj macie smak tu ciasto, faworkowego ciasta, a nie smażonej frytury. Jakby ktoś nie wiedział, że ciasto faworkowe da radę zrobić z mąk jednorodnych, to proszę bardzo, przyjrzyjcie się, da radę. To ciasto da się obrócić, można z tego zrobić faworki. My faworków u siebie robimy dużo, bardzo dużo. Ale też dużo zależy od pogody. Bywa tak, że one na przykład się troszeczkę rwą, łamią i tu trzeba dostosować właśnie tą ilość wody, czasami troszeczkę więcej siemienia. Jak macie ochotę, to przepis Wam podaliśmy. Oczywiście jak macie ochotę kupić gotowca od nas, no to link tutaj nad Joli głową. Odrywamy kawałek ciasta. Zobaczcie, jest plastyczne. Nalewamy fryturę do garnka. Oj, zapomniałam, pierwsza rzecz, rozgrzewamy fryturę. I należy włączyć tutaj odpowiednie funkcje w okapie, czyli po prostu trzeba włączyć okap. I rozwałkowujemy. Najlepiej użyjcie maty silikonowej i wałka silikonowego. Wtedy macie pewność, że ciasto nie będzie się do niego przylepiać. I już mamy rozwałkowane, dosyć cienko rozwałkowałam. Zobaczymy, jak się nam to uda. No i mamy 3 pierścienie, ponieważ nasze róże będą miały 3 warstwy. Zaczynamy od
największego. Możecie oczywiście użyć szklanek i kieliszków. Potem najmniejszy pierścionek i tutaj ten najśredniejszy. Zastanawiam się, czy tu już następnych też nie zrobić. Możesz. Natomiast tak, nacinamy ciasto w kilku miejscach. Takich nacięć robimy według uznania. Ja robię 5 na każdym z krążków. I jak widzicie, ja tę czynność zostawiam Mirkowi. Ja nie lubię się w takie rzeczy bawić. Chyba że w srebrze, to wtedy ja lubię się w takie rzeczy bawić i robić biżuterię, a przy cieście ja bardziej skupiam się na konsystencji ciasta, na smaku potraw, a nie na układaniu. To jest rola Mirka. Ja lubię, moja babcia robiła dużo rzeczy z ciasta, robiła pierogi. Zawsze przyglądałem się, jak ona to robi, podziwiałem i pomagałem. Zobaczcie, jak podnosicie matę, to jest dużo łatwiej odczepić krążek. Zobaczcie, wykonałem taki patent, że przewróciłem ten pierwszy placuszek, ponieważ on od strony maty silikonowej był wilgotny. Na dół trafiła ta bardziej sucha warstwa wierzchnia. Teraz tą suchą z drugiego placka kładę w tym samym kierunku, tak? Czyli suche do mokrego. To samo robię z trzecim. One się nie będą dzięki temu sklejały. A może się i skleją, bo to bywa różnie. Skleją. I po środku przyciskamy. A ja bym dała... Ten patent łączy. Ja bym jeszcze dała... Nie, tutaj coś trafi, tu trafi konfitura. No dobrze, ja bym dała specjalnie taki mały, dobrze, ale to dobrze. Jedziemy z kolejnym. Lecisz z kolejnym i ja wykrajam kolejne. W sumie można też zrobić to tak, że najpierw obrócimy sobie placek. Tym suchym trafi on do dołu. Teraz go nakroimy w 5-6 miejscach. Kolejny placek obracamy. No nie, tu już nie wykonamy tego numeru. Nie, połóż go jednak, połóż, Mirek. To jest ciasto bezglutenowe, tu naprawdę nie ma co ryzykować. Ale łatwiej się to nacina i łatwiej się obraca tym plackiem, kiedy odrywa się go od maty w całości. Także najpierw, słuchajcie, może zróbmy to tak. Odrywamy. Gdyż po prostu to ciasto jest delikatniejsze. Nacinamy. W momencie, kiedy zaczniemy je mocno podnosić i pociągać za brzeg, Przekładamy. to ono się nie rozciągnie, tylko rozerwie. Robimy głębienie na konfiturę i znowuż odrywamy. I starajcie się nie docinać za mocno, żeby po prostu nie odpadł Wam płatek. Nam kilka razy tak się zdarzyło, jak próbowaliśmy. Możemy zrobić próbę frytury. Moim zdaniem jeszcze trochę za wcześnie. Znowuż odrywamy, przekładamy, czyli już tutaj ten placuszek jest mobilny. Nacinamy. Nie musimy się z tym teraz szarpać, za to jest to naprawdę łatwe w obsłudze. Wyciągamy próbnik. I możemy już wkładać pierwszą różę. Przed włożeniem dociskamy. Pierwszą możemy wyciągnąć. Pierwsza róża gotowa. I ona się troszeczkę nam Odrywamy. rozjechała. Cicho, nie widać. Wkładamy do frytury i czekamy. Róże smażymy do góry nogami, ponieważ Więcej ciasta Właśnie. jest u góry, więc... tam są warstwy, one muszą się dobrze wysmażyć, a poza tym zauważyliśmy, że to ciasto później ma lepszy kształt, gdy się wysmaży, ale oczywiście musicie być bardzo ostrożni, aby nam się nie połamało. I starajcie się nie przewracać, bo jak zaczniecie przewracać, to będzie Wam pękała. Możecie To nie jest ciasto z glutenem. troszeczkę zanurzyć. Ale tą tylko różę. delikatnie i najlepiej nie Delikatnie. widelcem, tylko całą powierzchnią sitka, żeby po prostu nie odłamać płatka. Ostatnia róża wychodzi z garnka z fryturą. Palnik wyłączamy. Czekamy chwilę, aż olej się odsączy. Następnie wyciągamy ręcznik papierowy i całość możemy opruszyć cukrem, pudrem. W naszym wypadku jest to cukier, puder trzcinowy. I na środku każdej różyczki wykładamy, Odrobinę takiej konfitury, jaką lubimy. lubicie najbardziej. W naszym wypadku jest to konfitura wiśniowa. Takiej róży nie da się zjeść w całości, więc my będziemy odrywali płatek po płatku. Tak sobie pomyślałem, że do tej róży zamiast konfitury wiśniowej pasowałaby konfitura
różana. Albo na przykład czekolada, albo bita śmietana, też. Smacznego. I na zdrowie. Zapraszamy Was na wspomnienia karnawału weneckiego.